Siemano, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy klasycznie. Zaskoczę Was w Tatrach. Parking Dolina Małej Łąki. Z racji, że pogoda kiepska, dwójka lawinowa, jest około 2-3 stopni, ciepło, ale dużo śniegu. Mamy 7 luty. Ruszamy dzisiaj na Giewont. Tym razem wypadzik lightowy. Robimy Giewont. Jest to też taki wypad trochę bardziej wyjątkowy niż zwykle, bo nasz tutaj przyjaciel Stefan ma 40 urodziny, które świętujemy mocno, więc wszystko robimy na lajcie, także i trasa jest lajtowa przez Dolinę Małej Łączki, lecimy na Giewont. No i co, zobaczymy, będzie fajnie, ale niestety pogoda nie sprzyja, siąpi deszcz, są takie roztopy, kurcze, ze 3-4 stopnie na plusie, no, ale jest ok, mam nadzieję, że damy radę i zobaczymy jak będzie. Jak tam, Stefan, bukłak uzupełniasz? Tak, bo wiecie jak jest w górach, człowiek się zmęczy, wody potrzebuje. No powiem Wam, że jesteśmy jakieś 3 km od parkingu i tu takie podejście jest naprawdę srogie. Się wszyscy trochę zdziwiliśmy, no bo dzisiaj ten robimy Giewont, wszystko niby na lajcie, ale tutaj się trochę, kurczę, już zdążyliśmy zmęczyć na odcinku dosłownie początkowym, bym powiedział, ale z tego co pamiętam, w tej Dolinie Małej Łączki, zaraz do tej chyba głównej właśnie doliny dojdziemy. Ja tam byłem jakieś 6 lat temu, byłem na szkoleniu lawinowym z kumplami i tam nas instruktor, toprowiec, zabrał, coś tam nam pokazywał, chciał, żebyśmy jakiś azymut mu pokazali, czy wyliczyli. Do dzisiaj nie wiem za bardzo, co to jest. Także jeżeli oglądacie ten film i te moje łażenie po górach, to ja Wam pokażę, jak ja to robię, ale żadnych takich rzeczy się nie dowiecie, które by się pewnie przydały. No ale właśnie liczę, że zaraz dojdziemy do tej dolinki i Wam pokażę, bo pamiętam, że była super. Zobaczymy też, jak pogoda, czy chmury pozwolą coś pokazać, bo kurczę pada, no niestety, no. Ale tu nic nie zrobimy. Doszliśmy do tej wielkiej polany małołąckiej, ja chyba mówiłem Dolina Małołącka. Tu jest taka fajna miejscóweczka, sporo miejsca do siedzenia, tu naprawdę może się kupę ekipy pomieścić. Super fajne, charakterystyczne takie drzewo. No i kurczę, pamiętam, że tu kiedyś byłem, nie było takiej mgły. To był super widok tutaj, o tutaj na Tatry, ale niestety nie dzisiaj, no jest straszne mleko. No i co, będziemy gdzieś tam szli w górę, gdzieś tam lasem, będziemy włazić i tam gdzieś na bok na Giewont. No ale to jeszcze troszeczkę, czekamy na resztę ekipy i zaraz ruszamy dalej. Z takich ciekawostek Giewont, dla niektórych znany jako śpiący rycerz, chyba zapewne tam widzieliście wiele razy, że z daleka to tak wygląda trochę faktycznie to pasmo górskie, jakby tułów i głowa rycerza jakby spał. Legenda głosi, że w czasach niebezpieczeństwa, gdy Polska będzie w niebezpieczeństwie, ten rycerz się obudzi i nas obroni. Oby. To z takich ciekawostek chciałem powiedzieć, że Giewont zalicza się do jednej z bardziej niebezpiecznych gór w paśmie
tatrzańskim. I to nie ze względu na jego wysokość, 1894 metry, o ile dobrze pamiętam. Nie ze względu na stopień trudności podejścia, a ze względu na metalowy krzyż, który jest na górze, 15-metrowy krzyż, który został tam postawiony w 1901 roku z okazji 1900 urodzin Jezusa Chrystusa. Tutaj górale z okolicy stwierdzili, że w ten sposób uczczą te urodziny. No i od 1900 roku zaczęto przez rok wnosić jego elementy. On waży w całości 4 tony, ma 15 metrów wysokości. Najcięższy element 82 kg ważył, z tego co pamiętam. A Giewont jest jednym z najpopularniejszych oczywiście szczytów w paśmie tatrzańskim i do takich najniebezpieczniejszych, najbardziej ponurych zdarzeń w historii należy to z 2019 roku, gdzie no, turystów zaskoczyła burza właśnie, która nadeszła dosyć niespodziewanie i w wyniku chyba kilku uderzeń pioruna w ten krzyż tego dnia zginęły 4 osoby, a 150 zostało rannych. A my mamy jeszcze chwilkę i zaraz tutaj będzie już atak szczytowy. Ale idą! Smaczna kanapeczka? Znakomita. Na rap myślałem, że go zabije tam. Mówi. Szybciej, szybciej. Jak tam chłopcy? W porządku, pomalutku, ale do przodu. Staramy się. Podejście już czuć w nogach. Kuba, zademonstruj, czy jest tu głęboki śnieg. Średnio bym powiedział, tyle tylko. Jeszcze głębiej. Niezłe, Także no powiem wam, że miał to być generalnie taki spacerek, tak nam się wydawało, ten Giewont. No ale jednak, kurczę, trzeba brać poprawkę, że te zimowe wyjścia to są zupełnie co innego. No i naprawdę powiem wam, że ja to już jestem trochę dojechany, a do końca nie widać. Minęliśmy jakąś parkę, to nam powiedzieli, że zaraz powinien być jakiś znak, na którym będzie napisane, że 40 minut jeszcze. Mało pocieszające, bo już troszkę jesteśmy dojechani. Te podejścia tutaj są no takie dosyć mocne, bym powiedział. I praktycznie non stop. No ale lecimy. Muszę sobie zrobić zdjęcie w kurtce i teściowej wysłać. Około pół godziny ostatnie przed nami. Trochę taki luźniejszy moment na chwilę obecną, ale już jakieś tam finalne podejście zaraz będzie i chyba łańcuchy z tego co tutaj nam mówiono. 20 minut. No i co? Mamy łańcuchy. Ruszamy. tak, dawaj. No to lecę. Trzeba takiego dobrego kroka dać na dzień dobry. Op. Okej. Ja tu widzę, że poza tym pierwszym krokiem takim solidnym
I to raczej dalej ta luz z tymi łańcuchami. Chociaż tutaj znowu wygląda to trochę ciekawiej. No na pewno warto się nimi wspomóc dla bezpieczeństwa, chociaż myślę, że nie są tutaj absolutnie niezbędne. Na pewno bez nich też by dało radę tutaj się wspiąć, ale fajnie, że są. Fajnie, że są. Tym bardziej w Rakach. Jak się idzie po tej skale, to jest tak mało stabilnie. Ja cię puszczam. Spoko. Powiem ci, jak już mówisz. Weźcie tam doczytajcie, dobra na. Dzięki chłopaki. No i co? Jesteśmy, finish. Mamy to, Sebuniu. Ale to kurde Kartur, ale ciśniemy. Po prostu Przecinaki. przecinaki. Robimy wszystko. Wszystko Patrzcie, jaki leci. zmrożony. Ten Teraz- krzyż. Teraz największą misją moja tego wyjazdu. Tak? Sebek, patrz biznesmena. Nie. Ja muszę kurtkę założyć. Spróbuj. No braknie takiego. Ale to jest kolejka, to nie ma karty, musisz O, tutaj to jest bardzo stromo od razu. Nie ma dużo miejsca, sporo osób. Ale to szybko fota i spadamy. Wejdzie tam ktoś, czy nie? Taki gość zawitał na prawie 2000 metrów. No i co, odwrót. Fajna wycieczka. Teraz sobie będziemy na lajcie schodzić. No niestety straszne mleko, także nic nie widać, ale fajny giewon, taki zimowy, no bym powiedział, że dosyć wymagający. Nie byłem zaskoczony, że aż tak. Ale na górze naprawdę przyjemnie. Ludzie wszyscy przyjemni, mili, uprzejmi. Każdy każdego przepuszcza. Piękna sprawa. Nic, tylko chodzić po góreczkach. My się powoli kierujemy na dół. Lecą mi baterie jedna za drugą. Także słuchajcie, jeżeli ktoś z Was by rozważał kiedykolwiek kupno kamery takiej sportowej, to naprawdę z całym sercem, całym sercem odradzam kupno GoPro. Jest naprawdę, kurczę, już trochę tego nagrywałem, trochę w różnych warunkach i straszna lipa, no po prostu te baterie strasznie słabo trzymają, potrafi się wyłączyć jak jest bardzo zimno. Jest bardzo kiepski ten cały soft na tej kamerze, bardzo wolno chodzi, także jeżeli rozważacie taką kamerę, rozważacie między na przykład GoPro a tym DJI Action, chyba tak się to nazywa, to bierzcie tą drugą. No, mój kumpel jest bardzo zadowolony i też widziałem, jak to działa i no to taka polecajka ode mnie. Raczej taka hejterka. Nie wiem, czy się wcześniej nagrało, czy nie, bo kurczę, padają mi te baterie jak muchy do kamery, ale jednemu z naszych kumpli odpadł kask, który miał przypięty do plecaka i to na takiej przełęczy i się poturlał. Niby w stronę, w którą schodzimy, ale bez szans.
Bez szans nie znaleźliśmy go nigdzie, a poza tym nie ma opcji w ogóle zejść gdzieś na bok od ścieżki. Jest tak głęboki śnieg, że całe kijki wchodzą. Trzeba się mocno trzymać wydeptanej ścieżki i nic na boki nie schodzić. No, że kurczę, trzeba kask dobrze mieć przypięty, a najlepiej na głowie po prostu. No tak. No i co? Akcja skończona. Dotarliśmy na parking. Całość wysieczki na Giewont to jest 8 godzin 51 minut, ale z racji, że szło nas 10 chłopa, dzisiaj taki totalnie na lajcie był ten wypad. Mnóstwo przerw, gadania, śmiania. Także no tak długo nam to zeszło. Myślę, że spokojnie można to zrobić pewnie w 5 godzin, może 6. Ale co, fajne, tylko że Giewont zimą jednak wydaje mi się jest dosyć wymagający. Samo to ostatnie wejście, te łańcuchy nie są jakieś tam super straszne, no ale tam trzeba troszkę tam na pewno uwagi zachować. I co, polecam oczywiście. Jeżeli Giewont latem Was odstrasza ze względu na tłumy, co doskonale rozumiem, bo na tych łańcuchach, jeżeli tam są mijanki takie, o jakich tam słyszę latem, że tam z dziesiątki osób się mija, no to kurczę, nie chciałbym tego na pewno robić. A teraz też było trochę osób, sami widzieliście, ale myślę, że dosyć lajtowo, dosyć mało. To polecam zimą, żeby się sprawdzić, coś takiego trochę mocniejszego zrobić, to na pewno jest to fajna opcja. My teraz będziemy reanimować jedno z naszych aut, które padło ze względu na temperaturę. I co, wracamy do domu, szybka kąpiel, jakaś knajpa i tyle. Dzięki wielkie, jeżeli ktoś to oglądał, jeżeli tutaj wytrwałeś do tego miejsca i do następnego. Hello!